Ta maszyna to kwintesencja motocyklizmu, zaprojektowany przez pasjonatów, którzy dodali do tony technologii mnóstwo stylu, szczyptę wygody i dużą miarkę fantazji. Diavel V4 gra w swojej własnej lidze. Czy są bardziej seksowne motocykle? Być może. Czy są szybsze? Z pewnością. Ale ten istnieje, bo może i za to kochamy Ducati. Diavel V4 pojawił się w zeszłym roku i jak przy każdej tego typu premierze Ducati, wszyscy zastanawiali się, dlaczego Włosi znowu wsadzili tutaj V4. Mnie specjalnie to nie martwi, ponieważ uwielbiam te jednostki. I to, co tu mamy, to V4 Gran Turismo. Jednostkę, którą znamy chociażby z Multistrady V4 i bardzo mi się tam podobała, choć miałem wrażenie, że ma kompletnie inny charakter. Jest to jednostka, która pochodzi de facto z Panigale. Natomiast Włosi tutaj trochę pogrzebali, lekko ją przestroili, pozbyli się na przykład rozrządu Desmo, dzięki czemu serwis jest po pierwsze tańszy, a po drugie rzadszy, dlatego że interwał serwisowy w tej jednostce to jest aż 60 000 kilometrów. Natomiast co my tu mamy? Dostajecie V4, która ma w tym motocyklu moc 168 koni mechanicznych, 126 Nm z niecałego 1200 cm. 4 gary, oczywiście system zaimplementowany odłączania dwóch tylnych cylindrów, żeby zadbać tutaj o nasz komfort termiczny. No i jak na V4 przystało, mamy tutaj oczywiście bardzo dużą płynność, bardzo szeroki zakres użytecznych, fajnych obrotów i takie właśnie fajne przejście od tego takiego spokojnego cruisingu do naprawdę dawania czadu, bo jest tu czym jechać. Jak się przyjrzycie, mamy tutaj kolektor wydechowy zebrany tutaj razem, te piękne 4 wydechy. No niestety fabrycznie wychodzą z DB Killerem, który sprawia, że ten motocykl nie brzmi jakoś niesamowicie. Jest ok, umówmy się, to jest dalej V4, ale zwróćcie uwagę sami, odpalimy go. To nie jest ten dźwięk ryczącego potwora. Natomiast oczywiście, zamawiając taki motocykl, możecie sobie poprosić o Akrapowicza i tam jest kilka akcesoryjnych rzeczy. Zresztą słyszałem ten wydech też bez DB Killerów i wtedy jest taka miazga, że to się w głowie nie mieści. Oprócz tego z akcesoryjnym wydechem motocykl schudnie o jakieś 11 chyba kilogramów, a także przyrasta moc i moment obrotowy, więc wiecie, jeżeli potrzebujecie więcej diabła w diable, to oczywiście możecie sobie to zrobić z samą wymianą wydechu. Mówiąc o włoskich motocyklach, nie sposób nie podejść do tematu designu, a ten w Diavelu jest moim zdaniem obłędny. Wiele osób lubiło pierwszego Diavela, gdy się pokazał, ale dla mnie on był taki ok, coś niesamowitego, power cruiser, w sumie trudny do zakwalifikowania motocykl, natomiast brakowało mu tej takiej finezji i lekkości, był jakiś taki... Sprawiał na mnie wrażenie, jakby go wyciosali z jakiejś kłody, ale nie ten. Ta generacja Diavela wygląda obłędnie przepięknie. Lampa razem z lagami komponuje się z tymi pięknymi wlotami powietrza i bakiem, tak, że jeśli jedziecie na wprost, to wszystko tworzy jedną zbitą bryłę. Ale bryłę lekką i jak pójdziecie dalej, zobaczycie te tutaj owiewki zamocowane do chłodnicy, pług, to wszystko. Zobaczcie, jaki to tworzy geometryczny kształt takiego jadowitego motocykla. Oczywiście mamy tutaj ramę, która znajduje się tylko nad silnikiem. Bardzo fajnie poprowadzony tył, światło tylne zintegrowane tutaj pod kanapą w formie tego niesamowitego plastra miodu. No i sama kanapa. Kanapa, która jest mega wygodna i bardzo obszerna. Oczywiście tutaj w standardzie dostaniecie jeszcze też nakładkę na siedzenie pasażera. I teraz zobaczcie, ile tu jest takich smaczków designerskich. Sety pasażera się rozkładają. Jeżeli jedziecie solo, chowacie to. Jeżeli macie nakładkę, one tak naprawdę chowają się pod tę nakładkę i w ogóle nie widać, że wystają tutaj sety pasażera. Ten wspomniany plaster miodu, 4 wydechy, 4 gary, 4 wydechy tutaj ustawione. Ta obłędna, ogromniasta felga, na którą wciągana jest opona o szerokości 240 mm. To jest rozmiar słusznego samochodu, więc mamy tutaj mega szeroką felę. Wiadomo, monowahacz, obłędna dukatowska czerwień.
Kilka słów na temat technikaliów, tabelek, danych technicznych, bo wiem, że to zawsze lubicie. Do baku wlejecie 20 litrów paliwa. Wystarczy to na trochę ponad 300 km, dlatego że konsumpcja tutaj jest w okolicach 6 z leciutkim groszem. Także spokojnie 300 z nim zrobicie, zanim zapali Wam się rezerwa. Kanapa 790 mm i słuchajcie, rzadko mam okazję mieć między nogami motocykl, który przy moim wzroście 1,70 m mam obie stopy prawilnie płasko na ziemi. Także jest naprawdę pod tym względem rewelacja. Tutaj jest dość daleki, ale ta kierownica nie sprawia wrażenia odsuniętej jakoś mega daleko. Przechodząc tym samym troszeczkę do ergonomii, bo muszę o tym powiedzieć, podnóżki w przeciwieństwie do tego, co było na przykład w X-Diavelu, nie są wysunięte do przodu. Nie mamy tutaj pozycji takiej cruiserowej, a bardziej taką neutralną pozycję, w sumie nawet adventure'ową, dlatego że siedzę bardzo w neutralnej pozycji. Wygodna kanapa, gdzie jeszcze możemy się oprzeć o siodełko pasażera, co przy jeździe Wam opowiem, że przydaje się. I ta pozycja jest taka bardzo fajna, zrelaksowana. Jest to niesamowicie wygodny motocykl. Ja jestem kurduplem, ale wiem, że dużo wyżsi motocykliści też się na nim spokojnie odnajdują. Tu jest bardzo dużo miejsca na nogi, te kąty ugięcia są bardzo neutralne. Mega fajna pozycja. Cały motocykl stoi oczywiście na świetnym regulowanym zawieszeniu, przód-tył. Za hamowanie odpowiada oczywiście najlepszy system hamowania, jaki możecie dostać na rynku i na świecie. Brembo Stylema, radialne pompy, jest petarda. A do tego to wszystko, czyli świetna V4 z ogromną mocą, mega wygodna, zrelaksowana pozycja, świetne hamulce i zawieszenie, jest okraszone elektroniką Ducati, o której nie będę tutaj specjalnie dużo opowiadał, dlatego że robiłem to już dziesiątki razy, a Włosi potrafią w zrobieniu elektroniki naprawdę dobrze. Mamy różne tryby jazdy, możemy te tryby jazdy modyfikować, to wszystko jest fajnie zwizualizowane pomiędzy bezpieczeństwem a osiągami i zmieniając nastawy. Oprócz tego, że macie tam 1, 2, 3, 4, 5, to cały komputer pokazuje Wam, czy idziecie w stronę właśnie osiągów, czy w stronę bezpieczeństwa, jeśli chodzi właśnie o chociażby cornering ABS, kontrolę trakcji, hamowanie silnikiem i tak dalej, mapę zapłonu mniej lub bardziej agresywną. Jest to zrobione jak w Ducati, perfekcyjnie. Bardzo lubię ten system. Oczywiście bez kluczyk, oczywiście tempomat. To wszystko sprawia, że mamy kompletny pakiet, do którego naprawdę trudno mieć jakiekolwiek większe oczekiwania i zarzuty. I słuchajcie, ja wiem, Diavel to jest jeden z tych motocykli, który kompletnie mógłby w ogóle nie jeździć. I można go sobie postawić w salonie, będzie piękną rzeźbą nowoczesną. Natomiast mimo wszystko jeździ i tutaj jest pytanie jak? Bo jeżeli się mu przyjrzycie, to mamy stosunkowo duży rozstaw osi w tym niewielkim motocyklu. No, niewielkim, gabarytowo niewielkim, ale jest dość długi. I mamy mega szeroką tylną felgę. I taki w sumie jest to taki a la Power Cruiser, choć nie do końca. I zastanawiające mogłoby być to, jak właśnie radzi sobie z manewrowaniem, bo jeśli popatrzymy na to wszystko, pomyślimy szybko w głowie cruiser, długi rozstaw osi, szerokie koło, czego nie robi? Nie skręca, a to kompletnie nieprawda. Dlatego, że miałem okazję jeździć już Diavelem w zeszłym roku i to w dodatku na ODTJ, gdzie mieliśmy różne próby sprawnościowe. I okazuje się, że nagle wsiadacie na takiego potwora, który ma prawie 170 koni, ma 240 fele, oponę z tyłu i przypomina cruisera i walicie tym slalom na gymkhanie i walicie tym omijanie przeszkody i robicie różne inne ciekawe rzeczy. I ja byłem w ciężkim szoku, że naprawdę na początku nie wierzyłem chłopakom z Ducati, że o, wsiądź, przejedź się tym, zobaczysz jak fajnie jeździ. Ja mówię, nie, przecież to nie ma szans. Po czym okazuje się, że myliłem się. I tam, gdzie wszyscy jeździliśmy na przykład monsterami, ciasny slalom, wjeżdżaliśmy potem, wjechałem sobie potem Diavelem i okazuje się, że ten Diavel zawija te same ciasne slalomy, co mega kompaktowy i nasadzony monster. Także jeśli chodzi o manewrowanie, to tutaj jest
to nawet nie jest dobrze. To w ogóle wykracza poza oczekiwania w stosunku do tego motocykla. Oczywiście tutaj Ducati w porównaniu do poprzedniej wersji zmieniło kąt główki ramy, więc to przednie zawieszenie jest troszkę bardziej agresywnie zestrojone i ma na to wpływ. I w takim ujęciu nawet ta szeroka fela i daleko odsunięty wahacz nie mają tutaj takich negatywnych konotacji i tym motocyklem naprawdę skręca się jak marzenie. No ale nie samym skręcaniem człowiek żyje, bo jednak tymi motocyklami będziecie jeździć szybko i da się jeździć tym motocyklem bardzo szybko, w końcu to jest ta V4. Mało tego, właśnie jeśli jedziecie szybko, to wyprofilowane siedzenie zapewnia Wam oparcie. Nogi macie w neutralnej pozycji, nie wysunięte do przodu, co dla mnie jest na przykład bardzo fajną cechą. Oprócz tego macie się gdzie oprzeć Waszymi 4 literami, zrelaksować się i nawet brak jakiejkolwiek ochrony przed wiatrem kompletnie nie przeszkadza w tym, żeby podróżować szybko i sprawnie. I jak wyjedziecie sobie na długie, kręte drogi, na długie, szerokie zakręty, z kolei odkryjecie w tym motocyklu fakt, że możecie nim jechać okropnie wręcz szybko, nieracjonalnie szybko, głupio szybko, w długich, szybkich zakrętach. To jest coś niesamowitego. Ta szeroka, mega opona sprawia, że po prostu jedziecie, składacie i to się praktycznie nigdy nie kończy, aż do przytarcia tam podnóżków, a tak naprawdę tych opon jeszcze tam zostało i jeszcze moglibyście się poskładać bardziej, albo pojechać jeszcze szybciej. Więc jeśli chodzi o właściwości jezdne, wiadomo, tutaj to zawieszenie razem z hamulcami i geometria tego motocykla naprawdę są przemyślane w najlepszy możliwy sposób i nie wiem, jakim malkontentem naprawdę trzeba byłoby być, żeby się czepiać do tego, że on czegoś nie robi dobrze od strony jeżdżenia. No i słuchajcie, oprócz tego, że skręca, dlatego, że nawet zakres skrętu kierownicy jest ogromny, oprócz tego, że jeździ bardzo szybko, to jeździmy też, podróżujemy wygodnie. I idę o zakład, że Wasz plecaczek też będzie zachwycony, dlatego że jest tutaj mnóstwo miejsca i nawet taka śmieszna, pod spodem jest metalowy uchwyt, żeby było się czego złapać. Kupę miejsca, bardzo wygodna kanapa. Te sety, tak dziwnie skonstruowane, sprawiają, że rzeczywiście jest tu mnóstwo przestrzeni, żeby nie siedzieć mega podkurczonym. Więc od strony ergonomicznej do podróży super mega sprawa i dawno nie jechałem motocyklem Naked, który tak naprawdę nie urywałby mi głowy na autostradzie, a tym zrobiłem autostradą około 200 km i rzeczywiście da się nim żyć także w takich warunkach. No i widzicie, i dochodzimy do takiej małej konkluzji, że nie lubię recenzować Ducati, szczególnie tych takich wysokich modeli Ducati, bo popatrzę sobie na niego i on mi się bardzo podoba. Może nie jest tak seksowny jak Panigale, umówmy się, ale bardzo mi się podoba. Weźmiemy sobie silnik, jest rewelacja. Weźmiemy zawieszenie, jest genialnie. Hamowanie, tak samo. Po czym zaczynamy jeździć i on nie dość, że robi bardzo dobrze to, co na pierwszy rzut oka powinien robić bardzo dobrze, to robi świetnie też rzeczy, których kompletnie od niego byśmy nie oczekiwali. I to jest takie trochę denerwujące, bo wiecie, człowiek by się tu po polsku poczepiał, a nie bardzo jest czego, oprócz dźwięku na fabrycznym DB Killerze. No i w sumie taka jedyna rzecz, która mnie zastanawia i nie potrafię rozgryźć w tym motocyklu, to jest kwestia tego, czym on tak naprawdę jest. Bo jeżeli sobie na niego popatrzycie, to napiszcie mi sami, do której z klasy. Gdybyście mieli, załóżmy, macie tego Diavela V4 i macie go wystawić na jakimś tam Otomoto czy innym OLX-ie i tam są te kategorie, wiecie, szosowy, turystyk, coś tam. I teraz w jakiej kategorii byście go wystawili? Bo nawet sami w Ducati mówią, że jest to połączenie cruisera, ale połączenie cruisera z silnikiem z Panigale, czyli w sumie trochę superbike'a w nim jest. No, ale jak się tak mu przyjrzeć, to w zasadzie jest to motocykl typu Naked i on jest gdzieś tam, funkcjonuje pomiędzy. I ja naprawdę mam zagwozdkę, patrząc na niego, powiedzieć jednoznacznie, a to jest motocykl, który przypomina mi, no właśnie co? Jest standalone i moim zdaniem to jest
turbo niesamowite, że Diavel gra tak naprawdę w swojej własnej lidze. Tak jak powiedziałem na początku, jest to motocykl, który istnieje, bo może, który powstał, bo ktoś go wymyślił, a potem ktoś ten projekt przyklepał i go wyprodukowali. I mamy teraz taki irracjonalny, a jednocześnie świetny sprzęt do radości, do cieszenia się. I to jest kwintesencja motocyklizmu. Przepalanie dinozaurów dla frajdy, jeżdżenie motocyklem, który jeździ świetnie, który nie jest skonstruowany po nic, bo on nie jest skonstruowany do ścigania się. W sumie nie jest też skonstruowany do miasta, bo wtedy się grzeje i nam jest gorąco. Do podróży też niekoniecznie, a jednocześnie jest obłędnie przecudowny i chcecie nim jechać znowu i znowu i znowu. I to jest to, co lubię we włoskich motocyklach i w motocyklach Ducati tym bardziej, że możecie przysiąść się do czegoś takiego, przejechać się i stwierdzacie, że nie wiem po co, ale go chcę. Naprawdę. Swoją drogą, ten konkretny egzemplarz możecie testować w Liberty Piaseczno w Ducati i możecie przekonać się na własnej skórze, o czym mówię. Bo wiecie, mogę gadać tutaj o technikaliach, że mamy tam monowahacz, że mamy z tyłu amortyzator regulowany z aksa, a z przodu 50 mm tuby i też w pełni regulowane, a zaciski tam Brembo Stylema, które generują taką, a nie inną siłę hamowania i tam ogromne tarcze, 320 mm, bla, 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 bla. Kogo to obchodzi? Pewnie połowa z Was tego się pozbędzie od razu na dzień dobry, bo z jakiegoś powodu nikomu się nie podobają te chlapaki tutaj z tyłu. Ale na to też bankowo mają od razu conversion paki, bo nie wierzę, że nie. I mean, come on, Diavel. I tak trochę niestety, to będzie podsumowanie mojego testu, bo ten motocykl wymyka się w moim uznaniu jakiejkolwiek ocenie. Nie mogę go oceniać jako cruisera, nie mogę go oceniać jako sporta, nie mogę go oceniać jako turystyka, nie wiem, ani nawet jako nakeda. On jest wszystkim tym naraz, a jednocześnie żadnym z nich zarazem. I jest totalnie jedyny w swoim rodzaju. Trochę myślałem, żeby kiedyś zrobić odcinek Diavel kontra Rocket Trójka od Brytyjczyków, ale potem też pomyślałem, że to też jest bez sensu, dlatego że one obydwa są irracjonalne i to jest jedyne, co je łączy. Cała reszta jest już zbudowana dookoła kompletnie innej filozofii i koncepcji. A tutaj w Diavelu wygrywa koncepcja sportowego sznytu Włochów. I mi się to niesamowicie podoba. Jeśli miałbym o coś się przyczepić i ponarzekać, to tak jak wspomniałem, nie podoba mi się brzmienie tego fabrycznego wydechu, bo ono nie oddaje charakteru tej jednostki. Nie wiem, czy pamiętacie, w Multistradzie V4 S miałem Akrapowicza założonego, akcesoryjnego i o god, jak to darło japę. Było niesamowicie. I tutaj też by było fajnie, żeby był czat, więc jeśli się będziecie decydowali na Diavela, no to od razu pomyślcie o tym wydechu. A, no właśnie, no, minusem może być cena, tanio nie jest, zaczyna się od 130 i na pewno zostawicie w salonie więcej. Czy warto? Czy się opłaca? Nie wiem. Czy warto? Warto. I mógłbym tu przytoczyć mem, ale nie będę go przytaczał. No i pytanie, dla kogo to jest motocykl? Na pewno nie dla szarych myszek, na pewno nie dla kogoś, kto słucha głosu rozsądku, ani dla kogoś, kto potrzebuje społecznego dowodu słuszności, bo tacy ludzie kupują Hondę. Jest to motocykl dla indywidualisty, dla kogoś z jajami moim zdaniem, dla kogoś, kto chce jeździć szybko i bardzo sprawnie, a jednocześnie na przykład kompletnie nie mieć sporta. I w tym momencie Diavel wjeżdża cały na biało, tudzież na czerwono i mówi: stary, spróbuj mnie. To jest obłędna maszyna. Ja wiem, że mój wyraz twarzy nie kipi zakochaniem, ale to wynika z tego, że naprawdę chciałbym Wam powiedzieć, że ach, ten sprzęt jest taki, nie? A ja nie umiem koło niego stać i o nim opowiadać, dlatego że wymyka się wszystkiemu, co sądzę na temat motocykli, co sądziłem na temat motocykli do tej pory, bo jest tak bardzo gdzieś pomiędzy. A ja takie sprzęty lubię. Lubię rzeczy, które dają mi zagwozdkę i Diavel dokładnie taki jest. Dajcie znać, co sądzicie o tym motocyklu. Czy jeździliście, być może starszym, może X-Diavelem, może sprawdzaliście X-Diavela i standardowego i z jakiegoś powodu wybraliście X-a, to wtedy koniecznie napiszcie w komentarzu, dlaczego tak się stało. Komentarze są Wasze,
proszę o łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, bo będzie się cały czas działo, a większość z Was tego nie robi. A ja się widzę z Wami już niebawem w następnym materiale. Trzymajcie się, kochani, cześć!